Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Znów tuner, seria tunerów ostatnio u mnie na warsztacie. Tym razem coś mocno vintage'owego. Kenwood model L07T. Jak widzicie, tuner o wyglądzie dość mocno, mógłbym powiedzieć, przemysłowym, industrialnym, w obudowie typu rack do zamontowania prawdopodobnie, tak mi się wydaje, w jakiejś szafie. Tutaj można to porządnie skręcić w jakimś raku. Szary kolor panelu, szary kolor, jest to taki metaliczny szary panel, jak i obudowa. Panel grubości około, nie wiem, 6 mm, aluminiowy, gałka aluminiowa. Dość taki surowy wygląd. Jedynie mamy wskaźnik zera detektora, wskaźnik siły sygnału, włącznik power hebelkowy. Na dole niewielkiej wysokości skala. W tym momencie widać, że ona jest niepodświetlana. Podejrzewam, że jakieś podświetlenie być powinno, chociaż jeszcze nie oglądałem dokładnie ani zdjęć z internetu, ani nie zaznajmiałem się ze schematem. Logiczne byłoby, że powinno się podświetlać. Zobaczymy, jak rozkręcimy sobie budowę. Dioda sygnalizująca załączenie filtra MPX, czyli to nic innego jak znane z Sony chociażby High Blend i występujący w innych nazwach filtr w innych markach, czyli wysokie częstotliwości, wycinający wysokie częstotliwości, tak aby nie było tego ćwierkania przy słabych sygnałach w trybie stereo. Dioda sygnalizująca załączenie trybu stereo, włącznik filtra MPX, włącznik lub przełącznik mono stereo, czy inaczej w automacie, załączanie stereo, wyciszanie i mamy podwójny filtr pośredniej częstotliwości do wyboru. Szeroki, wąski, gałka strojenia. Nie ma tu żadnych wodotrysków. Wszystko jest płaskie, gładkie. Można rzec, że wygląd dość surowy. Tunel trafił na przegląd pełen, na strojenie, na sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych. No, jest to sprzęt z 78 roku, więc trochę lat już ma za sobą. Z opinii w internecie, z tego co ja tam na spokojnie sobie zdążyłem poczytać czy zaznajomić się, no to jest dość mocno kultowy chyba tuner z dobrymi opiniami, jak na takiego staruszka. Na słynnej stronie FM Tuners Info, lub jeżeli coś innego pomieszałem, no, znana amerykańska strona, gdzie można znaleźć dużo recenzji o tunerach FM. No dość mocno jest tam opisany ten tuner, więc cieszy się pewną estymą wśród miłośników fal radiowych i ich odbioru. Jeszcze jedna rzecz, która widzi mi się. 97,3 MHz z generatora, a tu mamy mocno powyżej. Możemy sobie sprawdzić na szybciutko. Z generatora ustawię 97 MHz, albo ustawmy 98 i jedziemy 98. Jak widzicie, puściutko na 98, dopiero zaczyna wskaźnik rosnąć. To nie jest nasza stacja z generatora, bo jest za słaba. Lecimy dalej i tu mamy dopiero naszą stację z generatora, czyli przesunięcie jest około, jeżeli to jest co 200, czyli około 250, dobrze mówię, żeby mnie walnął babola, tak, około 250, od około 300, bo tu mamy w połowie działeczkę, czyli o 300 kHz przesuniętą skalę, więc to również będziemy musieli sobie poprawić. Ok, wróćmy do naszej częstotliwości, na której nie mam żadnej stacji. I pomiary wstępne. Zero detektora, jak widzicie, ustawione. Siła sygnału maksymalna. I takie mamy wyniki. I powiem Wam, że jestem
mocno, naprawdę mocno zaskoczony, oczywiście pozytywnie, bo tak wyglądają wyniki na wstępie tego tunera. Niecałe 300 kanał lewy, nieco powyżej 1/100 kanał prawy, SNR 68-71 dB. Naprawdę jak na takiego staruszka i po tylu latach parametry są utrzymane bezbłędnie, można powiedzieć. Teoretycznie sprawdzony, odesłać do właściciela, nie ma co robić, także ale zobaczymy. Jeśli chodzi o zestrojenie, to niewiele tutaj podejrzewam wyciągniemy z tego. Sprawdzimy jedynie stan kondensatorów elektrolitycznych. Jeżeli będzie się dało coś podregulować, oczywiście podregulujemy. Może zobaczmy jeszcze zestrojenie stereodekodera. No, bardzo przyzwoite, musicie przyznać. W tym momencie przełączam z generatora kanał prawy, więc w prawy jest maksymalny, a w lewym jest przesuw 12 dB względem 63, czyli różnica 50 dB. To chyba tylko może świadczyć o tym, że faktycznie ten sprzęt jest najwyższej klasy, najwyższej jakości. Jeżeli albo sprawdźmy jeszcze sobie taką rzecz. Włączam filtr MPX. Jak widzicie na analizatorze widma, delikatnie nam ta krzywa powyżej tam 8-9 kHz, jeżeli włączę filtr, widzicie, ono delikatnie opada. Tak właśnie działa ten filtr, czyli nam obniża, jest to nic innego jak filtr dolnoprzepustowy, obniża nam wysokie tony po to, aby nie było tego denerwującego ćwierkania. Przy słabym sygnale jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy sobie Field Narrow. Field Narrow, zaskoczenia nie ma. Wzrost zniekształceń. Inaczej być nie może. Nie wiem jakiej szerokości jest Field Narrow, także sobie to możemy zbadać szybciutko. Oddalę plan. Ja będę leciał z generatorem z częstotliwością w górę. Lecę 100 kHz w górę. Lala. I już nie mamy sygnału, zobaczcie. Już nam wycięło na analizatorze widma, czyli dość wąski jest ten filtr. Przełączamy się na dziesiątki kHz. 10 kHz w górę, 20. Zobaczcie jak sygnał leci SNR. 30, 40, 50. Zjedziemy sobie do 26 dB SNR. No i mamy tutaj granicę 70 kHz w górę, a zobaczmy czy w dół będzie to samo. Lecimy. I widzicie, w dół nam idzie to szerzej, więc o czym to może świadczyć? Ano tylko o tym, w dół nam zeszło 90. Około 90. Około 90 kHz w dół, czyli to może świadczyć o tym, że albo zero detektora jest źle ustawione, albo wskaźnik, troszeczkę nas przekłamuje wskaźnik zera detektora, bo zobaczcie, że ja się odstrajam delikatnie z zerem detektora w prawo, czyli w górę, maleją nam zniekształcenia i tu jest nasze zero w tym momencie, zero nasze detektora jest w tym momencie w tym miejscu. I teraz zobaczcie, SNR nam wzrósł i zniekształcenia są naprawdę niskie, jeśli chodzi o tryb Narrow. I w tym momencie lećmy sobie, sprawdźmy selektywność. Powinna być w tym momencie w miarę symetryczna. I lecimy 80 kHz, 90, 100, 110 w górę, a w dół 50, 60, 70. No właśnie, już to wygląda dużo lepiej.
czyli 0 detektora jednak będzie do poprawy. W trybie szerokim jeszcze sprawdźmy sobie. A w trybie szerokim mamy inną rzecz, ponieważ 0 jednak powinno wrócić nam lekko w lewo. Sprawdźmy sobie w takim razie selektywność. Około 150 w jedną stronę. Tak, 140 w jedną stronę, czyli 280 kHz pasmo przepustowości w trybie White, a w trybie Narrow wychodziłoby nam z tego, tu mieliśmy 70 i 100, czyli no około 180 kHz. Więc tak to się przedstawia. Jeszcze sprawdźmy sobie czułość. Wracamy do zera. Jesteśmy w zerze detektora. Poprawmy lekko. Jesteśmy w zerze. I lecimy sobie. Minus 80 dBm z generatora. I zobaczcie, jakie niskie zniekształcenia i jakie SNR wysokie. Minus 85. I jeszcze odbieramy w stereo. Lecimy sobie, kiedy spadnie SNR do 40 dB. Jeszcze. No to znowu kolejne zaskoczenie, bo SNR do 40, jeśli chodzi o sygnał, spadło nam przy sygnale z generatora minus 92 dBm. Minus 92 dBm to wychodzi nam 5,63 mikrowolta. No to jak na takiego staruszka to nie dość, że selektywność bardzo fajna, parametry jeśli chodzi o zniekształcenia naprawdę bardzo przyzwoite, to w dodatku jeszcze czułość no rewelacyjna. Czyli maszynka pełną gębą pomimo upływu lat pięknie działa, pięknie stroi i może się nadawać nie tylko do odbioru mocnych stacji, ale jeżeli ktoś się pała DX-em, myślę, że przy tych parametrach niczego sobie parametry, niczego sobie funkcjonalność. Dobra, wróćmy jeszcze do pełnego sygnału. Jak widać, nam nie odpływa. Sygnał jest trzymany. Nie pozostaje nic innego, jak rozkręcić obudowę, zajrzeć do środka. Sprawdzimy sobie elektrolity, bo o to prosił właściciel. Jeszcze z racji, że to jest tuner analogowy, strojony kondensatorem powietrznym. O właśnie, jeszcze mamy jedną usterkę do zrobienia. Nie wiem, czy słyszycie to, ale przy strojeniu gałką słychać trzaski. Takie trzaski to jest nic innego jak brak kontaktu rotora kondensatora powietrznego z ułożyskowaniem, z panewkami, po których ono się porusza, czyli rotor powinien mieć styk z masą układu, być na masie. Jeżeli ten styk jest słaby, czyli zaśniedziałe styki, to przy kręceniu rotorem, rotor to jest ta część ruchoma tego kondensatora z takimi piórkami. Jak ktoś rozkręcał tuner z dawnych lat z takim kondensatorem, to wie, o co chodzi, i ten przy ruchach tego rotora po prostu zestyk z masą sygnału jest upośledzony, można powiedzieć, przez co słychać te trzaski, więc to również musimy wyczyścić. Nie będę tutaj, myślę, rozkręcał całego i demontował całego kondensatora powietrznego. Spróbujemy przy użyciu chemii wyczyścić sobie te styki. Więc tyle gadania, bierzemy się za robotę. I udało się uchwycić usterkę w naszym tunerze. Jak widzicie, wszystko jest ok, parametry odbioru są, 0 detektora, sygnał maksymalny z generatora 97,3 MHz, wszystko niby ok, a w głośnikach słyszymy jak widzicie dość mocne buczenie.
dość głośne. Na tle gdzieś tam słychać nasz sygnał 1 kHz, ale tak wygląda pasmo, nie pasmo, tylko spektrum sygnału. Mocny przydźwięk od sieci, składowa 50 Hz i potem harmoniczne, które sieją się na całą długość pasma. O czym może to świadczyć? No być może usterkę mamy gdzieś w torze zasilania lub usterka jest już na samym wyjściu sygnału, ponieważ cały tor odbiorczy WC peczka wydaje się, że jest sprawna. Łapiemy stację, nawet na kablu od generatora jesteśmy w stanie się wstroić w jakieś stacje, stereo poprawnie działa, sygnał jest odbierany, więc stereodekoder, peczka, głowica wyglądają na sprawne. Coś złego dzieje się na wyjściu sygnału audio. Jeszcze nie przyglądałem się schematowi, także musimy sobie zobaczyć, czy za stereodekoderem jest jeszcze jakaś kostka, jakiś wzmacniacz operacyjny, czy to jest zrobione na tranzystorach, czy na scalonym. Jeszcze nie mam pojęcia, nie zaglądałem do serwisówki. Takie wstępne badanie. No niestety nie jestem w stanie nawet sobie odsłuchać go na wejściu. To co? Nie zostaje nic innego jak zdjąć obudowę i zajrzeć do środka. Także zapraszam na oględziny. I tak wygląda nasz tuner w środku. Budowę można podzielić na kilka bloków. Transformator zasilający, blok zasilacza, głowica wejściowa, głowica FM, schowana pod przykrywką stalową, koło napędowe kondensatora strojeniowego, koło zamachowe z dość dużą wagą, nadającej ruchowi pewnej bezwładności i płynności, tor pośredniej częstotliwości, dyskryminator zbudowany w takiej puszetce, zabudowany. Tu natomiast ten blok jest to blok stereodekodera. Pod tą przykrywką tutaj filtr dolno-przepustowy 16,5 kHz, odcinający składową 19 kHz pilota, wyjścia. No i tyle jak na ten czas. Z przodu skala. Także zaczynamy, odkurzymy sobie, ale tuner jest bardzo czysty w środku. Niewielka ilość kurzu, także bardzo czyściutki. Odkurzymy sobie wstępnie i będziemy stroić. Ja tutaj pozwoliłem sobie już przykryweczkę odkręcić. Tak wygląda kondensator strojeniowy dość poważnej konstrukcji, wielosekcyjny. I będziemy musieli przeczyścić tutaj wszystkie te styki na tej osi, tak aby właśnie przy strojeniu nie było szumów, żeby była cały czas dobry styk rotora z masą, z obudową, czyli z masą. Tu zapewne znajduje się oscylator lokalny, czyli tak zwana heterodyna. Wyjście pośredniej częstotliwości też można będzie dostroić. Dużo punktów strojeniowych. Na fakt zasługują tutaj te ciekawe filtry 280 kHz. Filtry pośredniej częstotliwości są to czteronóżkowe muraty, takie dość pokaźnych rozmiarów w porównaniu do standardowymi ceramicznymi. No, widać, że nie oszczędzano tutaj na komponentach. Wszystkie kondensatory Elna. Sprawdzimy sobie pojemności główne filtrujące. Taki porysowany lekko. Tak, jakby coś już tutaj ktoś był. I na tą chwilę tyle. Zobaczymy. Jeszcze sprawdzimy sobie podświetlenie skali, jak jest tutaj zrealizowane, także rzut oka od spodu. I dobrze czułem, że podświetlenie skali powinno być i jest ono tutaj zrealizowane na takich żarówkach, w takich gumowych oprawkach. Żarówki 8V 0,3 A, wszystkie spalone. Po wyjęciu ich z tej opraweczki gumowej, miękkiej, tak wyglądają. Coś takiego zakupić będzie zapewne ciężko, poszukam. A jeśli nie, to trzeba będzie jakiś zamiennik tutaj wkomponować. Ta oprawka gumowa, jak widzicie, ona jest przewlekane są te przewody żarówki tutaj.
te wyprowadzenia z żarówki i całość jest wciskana na 2 bolce. Na oświetleniu skali pokażę Wam, gdzie to się znajduje. A to się znajduje właśnie pod tą przykryweczką. Tam są bolce wyprowadzone i te żarówki są tam wsuwane i podświetlają nam skalę. Sprawdzimy sobie stan kondensatorów w zasilaczu. 3300 mikrofaradów L na 16 V. ESR niziutko 3100 mikrofaradów, więc utrata poniżej 10% zostają. Nic lepszego tutaj nie będziemy wkładać, bo nie znajdziemy tak łatwo. Zostają oryginalne. I oto mój sposób na żarówki podświetlania. Żaróweczki oryginalne są w postaci takiej bańki 8V 0,3 A. Wciskana jest ona w tą gumową oprawkę. Przeplecone są druty i to jest naciskane na te bolce. Zastosowałem żarówki od podświetlenia. Nie znałem parametrów, ale świecą one zbyt słabo, więc postanowiłem, że zastosuję żarówki W3W. Odpowiednio preparuję wyjścia, osadzam i taki mamy efekt. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na podświetleniu skali. I tak wygląda podświetlenie. Oczywiście aparat przekłamuje, ale w tym momencie ono jest ciepłe. Nie stosujemy tutaj żadnych LEDów. Według mnie skala nie wygląda wtedy naturalnie. Żółte światło z żarówek jest naturalne i fajnie podświetla skalę. Zakładamy, zobaczymy. Jak wygląda podświetlanie. Według mnie jest super. Nie odróżnia się od podświetlenia wskaźników. Intensywność ta sama, barwa ta sama, lekko taka zielonkawa. Jest ok, zostaje. I mamy nasz tuner Kenwood L07T już po strojeniu, po naprawie podświetlenia skali. Jak widać, nawet w oświetleniu lampy zza pleców skala ładnie się podświetla, jest widoczna, nie różni się barwą od wskaźników. Sygnał dostrojenie zera detektora. Mamy sygnał z generatora, taki co zawsze, 97,3 MHz, minus 45 dBm. Sygnał niemal maksymalny. Skorygowałem również wskaźnik sygnału. Skorygowałem skalę, czyli położenie pointera względem częstotliwości odbieranej. Jak widzicie, tu mamy 97 znacznik, 97,3 idealnie w punkt odbieramy naszą stację z generatora, czyli było to troszeczkę rozszczelone, to zostało poprawione. Wszystkie funkcje sprawne. Wyczyszczona oczywiście to, co pokazywałem, rotor kondensatora. W tym momencie nie ma nawet trzasków przy takim właśnie strojeniu lekkim, przy takich lekkich ruchach gałką strojenia były trzaski wcześniej, w tym momencie jest to zlikwidowane. W środku tylko podstrojony. Kondensatory sprawdzałem, są w dobrym stanie, nic tutaj nowego nie będziemy wstawiać. Są w dobrej kondycji na siłę, nie ma co kombinować. Jeszcze sobie dostroimy się do zera, idealnie w punkt. I takie mamy oto parametry. Kanał lewy, jak widać, pomiar lekko skacze, 27 tysięcznych, 28. Kanał prawy, 1/100 niecała, 69 dB kanał lewy, 74 dB kanał prawy. Także nie wiem, jakbym się tutaj nie starał, nie wiem, jakbym się nie produkował. Nie mogłem podciągnąć kanału lewego ze zniekształceniami, prawy delikatnie może zszedł w dół, ale SNR lekko w górę. Na pewno uległa poprawie zestrojenie stereodekodera. Co ja gadam? Stereodekodera również zestrojenie poprawiliśmy, ale uległa poprawie z ustawienie zero detektora. Włączmy sobie jeszcze filtr Narrow. W filtrze Narrow mamy poprawę parametrów, tam mieliśmy chyba poprzednio wyższe zniekształcenia, także tutaj mamy blisko 50. A jakbyśmy jeszcze 0 lekko poprawili, mamy ponad 50 dB SNR i dość niskie zniekształcenia. Teraz poprawiłem 0 i to jest wynik na Narrow. Przełączniczkiem tylko wyłączam na tryb White. W trybie White
Takie oto parametry. Ok, zobaczmy sobie jeszcze stereodekoder. Kanał lewy mamy 66 dB kanału lewy, w prawym 9 i kanał prawy. Podobna sytuacja, poprawieniu uległo zastrojenie stereodekodera. Ja może jeszcze je spróbuję delikatnie poza kadrem poprawić. I jeszcze raz stereodekoder, kanał lewy 66 do 8, 67 do 8 i kanał prawy lekko poprawa 67 do 8, czyli równo oba kanały mają przesłuchy w tym momencie. No i zniekształcenia to co widać 25 setnych, teraz nawet 1/100, nie setnych, 25 tysięcznych i 1/100 kanał prawy, także delikatnie syner w górę, szumy opadły, zero zestrojone. Jeśli chodzi o zniekształcenie jakiegoś wielkiego halo, poprawy nie ma. Musi tak zostać, tak jak jest. Najważniejsze, że nie szumi nam już przy strojeniu gałką. I poprawione jest zero detektora. To tyle, jeśli chodzi o parametry. W środeczku już pokazywałem, nic tam się nie zmieniło. Kondensatory są na swoim miejscu, pełne zestrojenie, odkurzenie, wymiana podświetlenia skali, to wszystko co było zrobione. Za dużo, może inaczej, nie było bardzo rozstrojona pośrednia częstotliwość w tym tunerze, co powiem szczerze rzadko się zdarza, bo większość tunerów po tylu latach, jak ten tuner ma ponad 40 lat, no to większość tunerów wymagałaby na pewno grubego zestrojenia. Tutaj nie było, tak jak widzieliście na początku, tragedii żadnej. Tuner działał, jedynie mankamenty miał takie, że przy tych ruchach gałeczką strojenia były trzaski, co zostało zniwelowane. Bardzo dobrze zbudowany tuner jak na tamte lata. Ciekawe komponenty markowe, dobrej jakości. Przemyślana konstrukcja, jak widać po tylu latach nadal w formie i nierozstrojona jakoś strasznie. Jeszcze sobie przypomniałem, że tutaj nie łączyły nam zaciski masowe w cinchach. Ja je delikatnie dogniotłem, bo one są takie zaciskane. Nie chciałem tutaj nic lutować. Tutaj widzę, ktoś już wcześniej lutował, ale to nie chciałem tutaj lutować, żeby nie popalić plastików. Ja je dogniotłem, w tym momencie są stabilne. Masa jest na wyjściu audio i tak zostawiamy. To tyle. Może sobie podłączymy jeszcze kawałeczek anteny i zobaczymy jak stroi przy antenie. Podłączyłem kawałek anteny zewnętrznej. Zobaczmy sobie. Łapiemy Słowację w stereo, w trybie wide jak i narrow. Lecimy dalej. Tutaj mam lokalną, silną stację. Do usłyszenia. Weronika Ostrowska. Bardzo ładnie. A zobaczymy sobie na końcu skali. Mam blisko odległe od siebie dwie stacje. Zobaczymy w trybie narrow, czy je znajdziemy. Radio Maryja. I za 200 kHz mam Zetkę. Jak widać bez problemu. W stereo, bez zakłóceń. A jeszcze zobaczymy sobie w trybie szerokim. No niestety, jak widać w trybie szerokim nie łapiemy tej drugiej stacji. Tu nam coś się wcina, ale nie jesteśmy w stanie. Natomiast w trybie narrow, Radio Maryja i bez problemu Zetka. Jeszcze na końcu 107,8 mamy Zetkę, silniejszy sygnał. Włączmy sobie jeszcze, wyłączmy wyciszanie i zobaczmy, przy ruchach gałką nie ma już szumu, nie ma trzasków. Czyli usterki usunięte. Tuner jeszcze sobie u mnie troszeczkę pochodzi, posłucham sobie go i będzie mógł wracać do właściciela. Ciekawy egzemplarz, bardzo fajnie zbudowany jeśli chodzi o budowę. Panel dość gruby, ciężka budowa, wielka głowica z dużym wielogangowym, czyli wielosekcyjnym kondensatorem strojeniowym. Ciekawe elementy,
firmowe wymysły Kenuda, czyli jeśli chodzi o filtr, jak i o detektor, dyskryminator, przepraszam. Na wyjściu są również Kenuda wzmacniacze operacyjne, są to jakieś kostki zespolone w środku i zalane plastikiem, także swoje patenty Kenud tutaj zastosował. To tyle w tym odcineczku krótkim. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego, cześć.